czajnikowy.pl. O tym, jak bardzo piękny jest świat kawowych eksperymentatorów, niech będzie świadczył ten dzisiejszy odcinek, w którym to użyjemy 2 aeropressów w ramach naszego cyklu, w którym pokazujemy niekonwencjonalne metody użycia aeropressu. Czasem jest tak, że pytacie nas, jak to zrobić, żeby zaoszczędzić pieniądze, a osiągnąć takie same rezultaty, jakbyśmy wydali ich miliony. No i zawsze jest tak, że nie da się osiągnąć idealnie takiego samego efektu, ale czasem można trochę pokombinować i wykorzystać to, co w domu mamy, na przykład części ze starego aeropressu, żeby wykonać urządzenie, które pokazywaliśmy już jakiś czas w odcinku, czyli Gabi, które ma taką oto deszczownicę. Dzisiaj podejmiemy się weryfikacji kolejnej metody na przyrządzenie kawy przy pomocy właśnie sitka z aeropressu, które powinno nam dać ten sam efekt, czyli tych kropelek drobno upadających na powierzchnię kawy. O tym, że aeropress jest świetnym urządzeniem, wiecie. O tym, że Gabi jest genialnym urządzeniem, również świetnym, podobnej jakości, podobnej klasy, można by powiedzieć, co aeropress, również wiecie. Ja jestem bardzo dużym fanem tego rozwiązania, głównie ze względu na to, że po pierwsze niweluje tutaj najsłabszy element w tej układance zaparzania kawy, jakim jest po prostu ingerencja człowieka i jego zmienność i to, że ktoś zaparzy kawę w taki sposób albo inny i już osiągamy zupełnie inne rezultaty. Tutaj człowieka zastępuje właśnie ten kawałek tworzywa, który nam te kropelki uwalnia. I to jest bardzo fajna technika, ponieważ daje nam nie tylko powtarzalność, ale przede wszystkim jak już skończymy zaparzenie, zobaczymy, że powierzchnia kawy jest równiutka. W tej technice możemy mówić śmiało o tym, że sama kawa stanowi dla siebie pewien filtr, ponieważ nie ma tutaj wzburzania jej drobinek dookoła. Te kropelki spadają na tyle delikatnie, że ta powierzchnia jest po prostu płaska i cały słup wody idealnie przechodzi nam przez, no właśnie, powierzchnię kawy. Sprawdzimy, czy da się to wykorzystać, czy da się wykorzystać 2 aeropressy, żeby odtworzyć poniekąd ten sposób parzenia, jak mamy tutaj w przypadku Gabi. Oczywiście to będzie działało bardziej dla ludzi, którzy mają już aeropress jakiś zdekompletowany albo mają 2 aeropressy i nie chcą kupować kolejnego Gabi, no bo sam aeropress też kosztuje pewnie jakieś 100-130 zł, więc podobną kwotę jak samo Gabi. Pytanie po prostu, czy warto tak kombinować. No jeżeli nie mamy innego wyboru, to może warto. Sprawdzimy to za sekundkę. Wygląda skomplikowanie. Piramidka poukładanych na sobie akcesoriów, chociaż jak widzicie, producent zadbał też o to, żeby one w jakiś sposób się uzupełniały i to nie jest wcale niestabilne ze względu na to, że tutaj używamy tego lejka, który jest w zestawie, a podstaweczka idealnie do tego pasuje. Można by pewnie pokombinować, żeby zaparzyć to trochę lepiej. Ja postanowiłem wlać od razu wodę i tutaj od razu też dla Was informacja, dlaczego użyłem papierowego filtra również w tym górnym zbiorniczku, ponieważ chciałem spowolnić proces przeciekania wody, co mimo wszystko nie do końca się udało. Uważam, że aż tak duże kombinowanie być może jest tutaj bez sensu, natomiast trzeba sprawdzić, bo może nie. Przelewamy w takim razie i próbujemy. Napar wygląda pięknie, tak jak to w technikach przelewowych, bardzo klarowny, gęsty, wspaniały. Napar bardzo słodki, przyjemny pod tym kątem, że jest taki... Tekstura go jest bardzo, bardzo przyjemna, choć delikatnie suszy na samym końcu. Wydaje mi się, że
jakbyście widzieli, cofnęli sobie do momentu, kiedy to wszystko się parzyło, kiedy ta kawa w zasadzie była na dole, a nad nią był słup wody, przez to właśnie, że te kropelki padają bardzo, bardzo powoli, to nie wzburzają nam tej podstawy, dzięki czemu właśnie dużo pyłu zatrzymuje się między tymi dużymi drobinkami kawy. Wydaje mi się, że rezultat jak na takie kombinowanie jest raczej niezadowalający i wolałbym zaparzyć tą kawę po prostu metodą przelewową, używając chociażby zwykłego, najzwyklejszego lejka, jeżeli już nie macie dripera. Same stosowanie 2 aeropressów wydaje mi się już troszeczkę nad wyraz, ale spotkałem się z taką dyskusją na forum, że no to może spowodować, że kawa będzie właśnie niedoparzona, bo ta woda będzie przebiegała gdzieś tam bokami i tak dalej. Tutaj z tym się nie mogę kompletnie zgodzić. Właśnie przez to, że te kropelki padają bardzo powolutku, to woda idealnie przechodzi nam przez całą powierzchnię kawy. Stosowanie zatem drugiego aeropressu uważam za bez sensu, ale wykorzystanie tego samego sitka w zwykłej metodzie przelewowej, czyli w wykorzystaniu po prostu dripera typu Hario V60 albo jakiegoś innego, być może Kality, wykorzystanie sitka jako takiej deszczownicy, czyli lejemy wodę przez sitko, przez co ten strumień nie jest taki jednostajny, nie jest taki wbijający się dosłownie w całą powierzchnię kawy, uważam za fajny pomysł. Mało tego, nawet producenci driperów czasem produkują również tego typu deszczownice z taką rączką, żeby się nie poparzyć, bo oczywiście tutaj musimy się zmagać, no ale skoro mamy jakiś sprzęt, nazwijmy to, wykorzystujemy jego możliwości do maksimum, to raczej musimy uważać na paluszki i liczyć się z tym, że no, czasem nam się zdarzy jakiś zanurzyć we wrzątku. Natomiast uważam, że stosowanie tego w zwykłym driperze właśnie po to, żeby rozproszyć ten strumień, intensywny strumień, który uderza w powierzchnię kawy, jest super. Jeżeli byśmy mieli kilka osób, na przykład w kawiarni, które chciałyby parzyć kawę powtarzalnie, zastosowanie takiego właśnie jeszcze jednego filtra, który nam rozproszy tą wodę, wydaje się być zasadnym i może nam doprowadzić do tego, że po prostu wszyscy będziemy osiągali dokładnie takie same rezultaty. Ponieważ czy nalejemy mocniej, czy nalejemy słabiej na sitko, ono i tak przepuści w takim samym czasie wodę. Czy w takim razie uważam, że jest to technika dobra? Ze stosowaniem drugiego aeropressu może niekoniecznie. W ogóle aeropress jako dripper to jest takie średnie rozwiązanie, ale jeżeli byśmy chcieli wykorzystać same sitko tylko i wyłącznie do zaparzenia kawy w technikach przelewowych, uważam, że jest to jak najbardziej sensowne rozwiązanie i da Wam na pewno słodsze, pełniejsze, a przede wszystkim takie bardziej krągłe rezultaty właśnie ze względu na stabilne zaparzenie. Tyle w tym odcinku, tyle w zmierzeniu się z kolejną ekstremalną techniką zaparzenia aeropressu. Mam nadzieję, odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, również eksperymentujecie z aeropressem i być może podzielicie się jakimiś swoimi nowymi technikami zaparzenia, które przetestujemy tutaj. Piszcie do nas, piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na czajnikowy.pl.